Witajcie moi drodzy. Wygląda na to, że nam, wam, w sumie to wam właściwie tak, udało się. Wszystko wskazuje na to, że dzięki waszemu niesamowitemu zaangażowaniu, wsparciu, pomocy i czasowi, który poświęciliście na to, aby wysłać petycję do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, udało nam się na chwilę obecną powstrzymać projekt dotyczący nowelizacji warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. A co z tym się wiąże? No powstrzymaliśmy najprawdopodobniej te chore przepisy. To była propozycja, ale jak wiecie, miała wejść w życie od 14 lipca. Nie weszła. Z nieoficjalnych źródeł wiem, że do ministerstwa wpłynęło prawie 200 000 petycji od Was. To jest olbrzymia ilość, słuchajcie. Każdy z Was przecież musiał tą petycję pobrać, wydrukować, podpisać, zeskanować, wysłać do nich mailem. To jest sztab czasu łącznie potrzebny na to. Co nie po niektórzy wysyłali z podpisem kwalifikowanym, tak, przez platformę ePUAP i tak dalej, niektórzy listem, bo takie były informacje. Za to bardzo, ale to bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zobaczcie, ktoś powie, to były takie komentarze, ach, mój głos to nie ma znaczenia, nic nie zdziałamy i tak to nic nie da. Zobaczcie, jaką my stanowimy siłę. Wspólnie z kolegami, z Waldkiem, pompa ciepłej PV, ze Sławkiem, panele fotowoltaiczne, z tutaj Robertem Mazurkiem, z Mister Akumulator, z Dobrym Projektem, z Marcinem, prawda, i z wieloma innymi, którym też bardzo serdecznie dziękuję za nagłośnienie tego tematu i za to, że po prostu się włączyli w całą tą akcję, no udało nam się to zatrzymać. A teraz przejdźmy do tego, jak to wygląda i co tutaj udało się osiągnąć i na jakim etapie jesteśmy. Zobaczcie, jesteśmy na stronie Rządowego Centrum Legislacji. No i cóż, Ministerstwo Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Cały projekt, jak to wygląda, uzgodnienia, konsultacje publiczne, które no, według mnie ich nie było, ale ok, opiniowanie, data ostatniej modyfikacji 10 lipca. I na tym się zatrzymaliśmy. Miało być 14, miało to przejść, stoi. Super informacja, super wiadomość. O to nam chodziło, żeby zatrzymać to, co jest dla nas, dla Was wyjątkowo niekorzystne. Przejdźmy dalej, bo teraz w sieci zawrzało, jest cała masa artykułów na ten temat, jak to obecnie wygląda. Zobaczcie, jak podaje Spider's Web, pozwolenia na magazyn energii. Rząd zmienił zdanie. Niekiedy presja ma sens. Gdy okazało się, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce pozwoleń na budowę dla magazynów energii o pojemności powyżej 20 kWh, eksperci zaczęli bić na alarm. Ich protest usłyszał resort klimatu i środowiska, który zapowiedział zmiany tych deregulacji. Deregulacje mają być taką modyfikacją obowiązujących przepisów prawa, która ułatwi Polakom życie, i Ministerstwo Rozwoju i Technologii do tego worka chciało też dorzucić zasadę, wedle której magazyny energii o pojemności powyżej 20 kWh będą obligatoryjnie potrzebować pozwolenia na budowę. Dla ekspertów to taki sam kaganiec, jakim zasada 10H przez lata była dla lądowych wiatraków. Dla Pawła Lachmana, prezesa Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, to działanie sprzeczne z logiką transformacji energetycznej, która jest dodatkowo barierą dla rozwoju fotowoltaiki. Tu jest taki komentarz, spójrzcie. W ciągu ostatnich 10 lat ceny magazynów energii spadły niemal 8-krotnie i widzimy ciągle potencjał do kontynuacji tego trendu. Tym bardziej,
że sprzyja temu coraz większa skala ich produkcji oraz rosnąca pojemność. Zwraca uwagę Lachman w rozmowie z serwisem Energetyka24.com. Magazyny energii, czyli resort klimatu, zapowiada zmiany. Wychodzi jednak na to, że propozycja MRIT dotycząca magazynów energii nie przetrwa próby czasu. Tak przynajmniej wynika z zapowiedzi szefowej ministra klimatu i środowiska. Na wniosek tego ministerstwa ta regulacja ma być jeszcze poprawiona. Tak na Platformie X napisała Paulina Henning-Kloska, minister klimatu i środowiska. W odpowiedzi internauci zaczęli kpić, żeby nie skończyło się tak, jak ze zmianami w programie Czyste Powietrze, które w okresie od 31 marca do 30 czerwca 2025 roku złożono raptem 11 160 wniosków. Dla porównania, w tym samym okresie, rok wcześniej, to było 78 326 wniosków. To 7-krotny spadek w ciągu 12 miesięcy. Przy okazji zaś magazynów energii, na co zwraca uwagę Bartłomiej Orzeł, były pełnomocnik rządu do spraw czystego powietrza, proponowane przepisy pożarowe nie muszą być uzgadniane w Brukseli. Właśnie, tu jest zapisane jakiś cytat, także w projekcie roi się odwrzutek o charakterze lobbingowym. CBA powinno objąć to tarczą antykorupcyjną, proponuje Orzeł. To nie słuchanie lobbystów, tylko troska o bezpieczeństwo. Szykuje się więc ostra batalia między resortem rozwoju a resortem klimatu. Dlaczego ostra? Bo MRIT w pozwoleniu na budowę dla magazynów energii o pojemności powyżej 20 kWh nie widzi absolutnie nic zdrożnego. Proponowane zaś przepisy powstały przy współpracy z ekspertami Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, którzy posiadają doświadczenie związane z pożarami takich magazynów. Priorytetem zaś jest tylko i wyłącznie bezpieczeństwo. Celem zaproponowanych rozwiązań jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkownikom budynków, uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych oraz przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z tymi instalacjami, przekonuje MRIT. Słuchajcie, moi drodzy, jeżeli to jest tylko ze względów bezpieczeństwa, to dlaczego do jednego worka zostały wrzucone wszystkie rodzaje akumulatorów, jakie znamy? Dlaczego nikt nie pytał, nie konsultował tego z nami, z branżą? Dlaczego zostały z tego wyłączone auta elektryczne, które ponoć są tak niebezpieczne i tak strasznie się palą? One mogą być parkowane w garażach, tak? Jedno obok drugiego, na przykład jak ktoś ma dwa, na podjeździe, na działce, przed domem, w garażach podziemnych, w piwnicach. No przecież to są gigantyczne magazyny energii. No i co? I tutaj jest wszystko w porządku. Natomiast te małe bateryjki, które Wy chcecie sobie montować we własnych domach, już nie, tak? Już są niebezpieczne. To może niech Straż Pożarna się wypowie, do ilu zdarzeń, że tak powiem, pożarowych doszło poprzez magazyn energii, gdzie musieli interweniować. Ile osób zginęło z tego powodu? Ile doznało obrażenia? Bo takich danych chyba nie ma. Nie ma takich statystyk. Jedno raptem się zdarzyło w 2023 roku, o którym już mówiłem w poprzednich odcinkach. No to zobaczcie. Takie niebezpieczne, no to z czym my tutaj chcemy walczyć? Czyli ministerstwo, z jakim bezpieczeństwem? Gdyby to się paliło na potęgę, gdyby to było tak, że codziennie słyszymy pożar magazynu, pożar magazynu, pożar magazynu, no to ja rozumiem. Ale jakoś się o tym nie słyszy. No to coś tu nie gra. Ewidentnie, jak dla mnie przynajmniej. No ale to zostawiam pod rozwagę dla Was. Napiszcie, wypowiedzcie się w komentarzach, co o tym sądzicie, jak to z Waszej strony wygląda. Lećmy sobie dalej. Nowe technologie magazynów energii w niedalekiej przyszłości będą całkowicie bezpieczne. Nieustannie trwają prace nad nowymi rozwiązaniami, ponieważ m.in. ze względu na samochody elektryczne powstaje wiele projektów mających zapewnić większe bezpieczeństwo użytkowania i zmianę chemii baterii elektrycznych. Widoczny progres w zakresie obniżania cen powoduje, że wkrótce konsumenci będą chcieli zabezpieczyć się przed możliwymi awariami zasilania poprzez zakup magazynu energii, przekonuje szef Port PCE. No właśnie, czyli widzicie, auta elektryczne, technologia V2X, V2 Home, V2 Grid i tak dalej, to się będzie rozszerzało i będzie szło do przodu. Przed tym się nie ucieknie.
czego by kto nie chciał. To, że zakłady energetyczne uważają, że nie ma takiej technologii, bo jak wiecie, były takie wypowiedzi, że przecież to tak nie działa, że to nie ma takiego czegoś, żeby auto oddawało. Także tutaj myślę, że ktoś jest mocno niedoinformowany. Natomiast pomijmy ten temat, bo to dzisiaj nie o tym. Także tutaj warto moim zdaniem się tematyką interesować, śledzić, patrzeć i pilnować, żeby nie próbowano nam czegokolwiek wprowadzać, choćby w takim okresie właśnie jak wakacje, jak lipiec, kiedy ludzi nie ma, kiedy nikt się tematem nie interesuje, a tu jakieś przepisy próbują sobie gdzieś po cichutku być zatwierdzone, przemycone i tak dalej. Takie jest moje zdanie. Idźmy do innych artykułów z tego tematu. Nowe przepisy MRIT odnośnie magazynów energii to problem dla samorządów. Stanowisko Federacji. Spójrzcie. Planowane przepisy ministerialne zablokują rozwój energetyki prosumenckiej i uniemożliwią realizację tysięcy lokalnych projektów dotacyjnych. Samorządy mówią nie obecnym projektom nowelizacji prawa budowlanego i warunków technicznych. Mocny apel Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Nie będę Wam tego czytał, bo tego jest naprawdę tutaj dużo. Wszystkie te zmiany, które zostały wstrzymane, które się udało dzięki Wam wstrzymać. Treści stanowiska, naprawdę coś pięknego. Zobaczcie, apelujemy o wstrzymanie prac nad zmianami w obecnym kształcie lub ich natychmiastową, radykalną zmianę i rozpoczęcie rzetelnego dialogu z udziałem branży, ekspertów oraz środowisk zajmujących się bezpieczeństwem instalacji OZE i magazynowania energii. Jesteśmy gotowi aktywnie uczestniczyć w tych pracach, dostarczając merytoryczną wiedzę i rekomendacje, które pozwolą pogodzić bezpieczeństwo z rozwojem nowoczesnej energetyki. Resort Rozwoju planuje rewizję propozycji dla magazynów energii. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało, że przygotowanym przez siebie regulacjom w zakresie magazynów energii przyjrzy się na nowo. O zmianę przepisów zaproponowanych przez Resort Rozwoju apeluje coraz więcej organizacji reprezentujących przedsiębiorców i sektor odnawialnych źródeł energii. Coś pięknego po prostu. Tego też jest mnóstwo. Minister Paszyk zapowiada zmiany. Do tej pory Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie odniosło się do krytyki, jaka pojawiła się pod jego adresem z powodu przygotowania przepisów mogących zablokować rozwój magazynów energii. Wczoraj jednak resorty rozwoju oraz klimatu przygotowały poświęconą temu zagadnieniu konferencję prasową. Rewelacja. Przepisy, które wspierają, nie blokują. MRIT działa dla przedsiębiorców, bezpieczeństwa i rozwoju OZE. Spójrzcie, jak to wygląda. Dbamy o przedsiębiorców, nie chcemy tworzyć prawa, które stawia bariery rozwojowi firm i branży OZE. Nie taka była intencja Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Chcemy, by przepisy budowlane wspierały inwestycje, a nie je utrudniały. Chcemy rozwijać tę branżę i stworzyć jak najwięcej możliwości na włączenie się małych instalacji, także w ramach gospodarstw domowych, do systemu odnawialnych źródeł energii, powiedział minister Krzysztof Paszyk podczas konferencji prasowej, odnosząc się do projektowanych zmian w prawie budowlanym. MRIT i MKiS chcą znaleźć kompromis w sprawie regulacji dla magazynów energii. Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska spojrzą na nowo w toku prac parlamentarnych na projekt regulacji dla inwestorów instalujących magazyny energii i deklarują znalezienie kompromisu w tej kwestii, poinformował szef MRIT Krzysztof Paszyk na konferencji prasowej. MRIT złagodzi wymagania dla magazynów energii. Minister zapowiada korekty. Rozwiązanie dotyczące magazynów energii przewidziane w rozporządzeniu projektowym przez Resort Rozwoju i Technologii nie będzie przeszkodą w rozwoju branży OZE, zapewnił w czwartek szef MRIT Krzysztof Paszyk. Dodał, że nowe przepisy nie zaszkodzą również producentom styropianu. Jest tego masa, to jak widać. Strona rządowa jest gotowa do dialogu z branżą OZE. Moi drodzy, pojawia się tylko jedno zasadnicze pytanie. Czy nie można było tak od razu? Po co takie projekty? Po co jakoś tak za plecami, po cichu? Przecież to trzeba rozmawiać. Trzeba rozmawiać z ludźmi, z branżą, z wykonawcami, z inwestorami. Zobaczcie, jakie są projekty, do czego się dąży, w jakim kierunku idzie świat, a szczególnie Europa. Czy to jest dobry kierunek, czy nie? Nie mnie oceniać. Ale według mnie w dobie zagrożenia zanikami zasilania, w dobie zagrożenia blackoutami, tym co się działo, zobaczcie,
Hiszpania, Portugalia, część tam gdzieś Francji, prawda? Niedawno Czechy, blackout w Czechach był. No nawet o tym nikt nie mówił chyba i tutaj nie było głośno na YouTubie o tym. Czy w Polsce też się to wydarzy? Może się wydarzyć. I to naprawdę ja osobiście spodziewam się, że naprawdę w niedługim czasie może dojść do takiego solidnego blackoutu również u nas. Jak dojdzie, no to zobaczycie, co będziecie pisać. Teraz pewnie ktoś napisze, bzdury, gadasz, nic takiego nie będzie. Poczekajmy. Ja się obawiam, że jak dojdzie, to naprawdę spora część kraju będzie pozbawiona zasilania i energii. No ale to nie mnie oceniać. Zobaczymy, co się wydarzy. Słuchajcie, ja nie przedłużam, bo to chciałem tylko, że tak powiem, naświetlić temat, co się wydarzyło, co udało się wspólnymi siłami osiągnąć. Jeszcze raz za to serdecznie Wam dziękuję i oczywiście, aby te materiały się niosły, aby miały większy zasięg, aby ludzie do nich docierali, aby YouTube je lepiej promował, bardzo gorąco Was proszę, pod każdym takim materiałem jak najwięcej łapek w górę, bo to daje zasięgi, jak najwięcej komentarzy, które mają co najmniej 8 słów, żeby algorytm je zauważył.